Dlaczego jesteś w związku dokładnie z tym partnerem, dokładnie z tym mężczyzną albo z tą kobietą? Zwykle w naszym życiu przeżywamy dzieciństwo tak, w jaki sposób kreują to nasze dzieciństwo rodzice. I między rodzicami jest pewien sposób zachowania, traktowania siebie nawzajem, patrzenia na siebie, a także traktowania ciebie jako dziecko, jako człowieka, jako nowonarodzoną istotę. W trakcie też tego czasu, kiedy ty masz przyjść na świat, dzieją się różne rzeczy. Na zewnątrz też. I teraz tak, kiedy ty naczerpałaś z tego okresu różnych zachowań, sytuacji, emocji, uczuć, stanów, dźwięków, sytuacji, tak też później w dorosłym życiu funkcjonujesz. Poprzez to, jak ciebie traktują inni, tak też traktowali ciebie rodzice. Poprzez to, jakie sytuacje spotykasz w życiu, tak też wyglądało mniej więcej twoje dzieciństwo. I mając tutaj pewien program w dorosłym życiu, odtwarzasz go właśnie w relacji z drugim człowiekiem. I spotykasz raz, drugi, trzeci, zależy ile tych relacji w twoim życiu się pojawi. I każdy człowiek pozwala ci przetransformować od jakieś zachowania, jeśli ty tak do tego podejdziesz. I teraz tak, sytuacja, w której partner jest trudnym człowiekiem, zamkniętym emocjonalnie, albo osobą, która w jakiś sposób kłamie, albo w jakiś sposób ucieka z relacji, albo w jakiś sposób jest emocjonalna, wybuchowa, niekontrolująca swoich emocji, to ten człowiek przynosi ci pewien prezent w postaci tego, abyś ty to mogła albo mógł przetransformować, abyś ty to mógł uzdrowić. Kiedy ty na to spojrzysz, nigdy nie jest tak, że druga osoba robi nam krzywdę. Nawet jeśli jest to krzywda fizyczna, nawet jeśli jest to krzywda jakaś emocjonalna, to ty, będąc w takim związku, w takiej relacji, masz o siebie zadbać. I to jest twoja odpowiedzialność. I możesz to zobaczyć poprzez zachowania tej osoby. I kiedy jest tak dużo tego wszystkiego, czyli miałeś bardzo trudne dzieciństwo, to ten partner może być równie podobny do twojego ojca albo twojej matki, albo po części trochę od jednego masz i od drugiego. I teraz, kiedy ty to zobaczysz, że przyszło do mojego życia to, co pojawiało się w moim dzieciństwie, to masz możliwość wejść głębiej w siebie i to przerobić. I to zrozumieć, i to ułożyć, i to ukochać. I ukochanie to jest zobaczenie rodziców, jacy byli, przetransformowanie tych emocji w związku z tym, co do nich czujesz, jak ich widzisz, w jaki sposób w jaki sposób też tak patrzysz na nich, to wchodząc głębiej, masz możliwość to dotknąć. Bo ty jesteś częścią jednego i drugiego. Dlatego warto to dotknąć, czyli tej części mamy i taty w sobie. Następnie, kiedy zobaczysz, jak wyglądały relacje z różnymi partnerami, to masz możliwość uzdrowić tę część w sobie poprzez transformację tego bólu, tego cierpienia w takie uczucie odnalezienia w tym
zrozumienia, ale też i pewnej lekcji, pewnego doświadczenia, które ma Ciebie wznieść na wyższy poziom świadomości. I teraz też, kiedy to się wydarzy w Twoim życiu i złapiesz ten moment, że dobra, dostaję tego partnera, albo mam takiego człowieka w swoim życiu po to, żeby wzrastać, po to, żeby się zmieniać, po to, żeby ukochać siebie, wybrać ponownie siebie. I tak może się zakończyć ta relacja. I tak może być tak, że rzeczywiście nie jesteście w stanie dalej kontynuować tego i bardzo dobrze. Ale kiedy ty odejdziesz od tego człowieka albo od tej kobiety, od tego mężczyzny albo od tej kobiety, to weź jak najwięcej lekcji w postaci tego, że jesteś wartościowym człowiekiem, żeby odbudować w sobie tą wartość na nowo, żeby zobaczyć w sobie miłość, żeby ukochać siebie, żeby wybrać siebie, żeby uwolnić te wszystkie traumy, te lęki, które ci towarzyszyły właśnie w tej relacji. Bo kiedy tego nie zrobisz, to ponownie pojawi się w twoim życiu osoba, która znowu ci to przyniesie. Ale też wracając do siebie za każdym razem, kiedy widzisz, że dobra, partner na przykład załóżmy pije alkohol, albo oszukuje, albo kłamie, to potrzebujesz tutaj tak poszerzyć w sobie ten stan emocjonalny, jaki ci towarzyszy, kiedy on to robi, albo to, co się dzieje z twoim ciałem, kiedy ty zaopiekujesz się tym, to i przestanie cię to wreszcie triggerować, to może się okazać, że ta relacja nawet jest dla ciebie. I nawet może się okazać, że ta osoba już tego nie robi. I może nawet się okazać, że jest ci całkiem w porządku z tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz. Jakby przestaje ciebie to ruszać. I kiedy ty poszerzysz w sobie tutaj ten stan emocjonalny, ukochasz go, zrozumiesz i zaopiekujesz się nim, to co masz? Masz możliwość przede wszystkim odejść też, jeśli będziesz tego potrzebować, bo zobaczysz, że tam się nic nie wydarza, nic tam się na zewnątrz nie zmienia, z pełnym spokojem i zaufaniem do siebie, że przyjdzie drugi człowiek, który będzie tak niezwykle wartościowy, który będzie tak cudowny, który będzie tak dla ciebie wspierający, który stworzy dla ciebie świat, o jakim ty marzysz. Ale to nie on stworzy ten świat, ani ona. To ty sobie stworzysz ten świat. Bo to od ciebie zależy, w jakiej jesteś relacji, co ty transformujesz, co ty zmieniasz, co się w tobie układa, poprzez doświadczanie tego, ale i poszerzanie w sobie emocjonalnie tego wszystkiego, czego ty nie chcesz, bo nie reagujesz od razu, bo nie zmieniasz tej drugiej osoby, ale wewnętrznie czasem po prostu przyjmujesz to, co się wydarza. Przyjmujesz ten stan, przyjmujesz te zachowania, przyjmujesz to, kumulujesz w sobie, ale po to, żeby się z tym spotkać, żeby to wypłakać, żeby nawet to ukochać poprzez to przyjęcie. I wtedy puści, i wtedy uzdrowisz tą część siebie. I wtedy zrozumiesz, że wiele pochodzi z dzieciństwa, wiele się powtórzyło w twojej relacji, ale to też dotyczy ciebie. Dlatego taki partner, dlatego taka partnerka. Bo oni przyszli jak taki prezent, który ma ciebie uzdrowić. Na tym polega rozwój i zmiana. My będziemy doświadczać takich rzeczy, ale to od nas zależy, jak my będziemy na to patrzeć. I ja wiem, że to może brzmi takie, dobra, od nas zależy, ale co ja mam z tym zrobić? No właśnie to, widzisz, przyjmujesz. I to od ciebie zależy, ile jesteś w stanie też tego przyjąć na siebie. Jeśli zobaczysz, że nie wiem, pijący partner po prostu wymęcza cię, wykańcza, to również zadbaniem o siebie będzie odejście. To również zadbaniem o siebie będzie wycofanie się z tej relacji i zadbanie o siebie, o swoje bezpieczeństwo, o swój stan, o swoje emocje, o swoje uczucia, o poszerzenie tego w sobie. I wyjęcie z tej relacji, która się nawet zakończy, lekcje, które się już nie powtórzą w twoim życiu, które już ciebie nie będą triggerować, a jak ciebie nie będą triggerować, to spotkasz zupełnie innego człowieka, na zupełnie innym poziomie. Ale warto mieć też obraz siebie, jak chcę żyć,
jak chcę, żeby wyglądało moje życie w relacji.